będziemy testować ten oto gadżet. Wszystko bezpiecznie dotarło. Tutaj mamy gniazdko USB. Słyszę, że kompresor się uruchomił. Możemy szybko sobie regulować zakres zadanych temperatur. Stawiacie sobie ją gdzieś obok, podłączacie sobie do prądu. No i jest godzina 14:37. Na lodóweczce jest już 4 stopnie. To wszystko było w lodówce. Można powiedzieć, że już praktycznie gotowe. I właśnie wskoczyło minus 18 i się wyłączyła. Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Camper Go. Moje imię to Łukasz, a dzisiejszy odcinek jest odcinkiem technicznym. A co będziemy robić? Będziemy testować ten oto gadżet. Jest to lodówka turystyczna, kamperowa, ale i nie tylko, także można ją też używać w samochodach. Jest to lodówka zasilana na 12V, 24, a także na 230. Lodówka jest kompresorowa i działa w zakresie temperatur od plus 10 do minus 20. Także zabieramy się za unboxing i za test. A lodówkę otrzymaliśmy od firmy Vevor. Lodówka jest przeznaczona na testy, także bardzo dziękujemy za ten gadżet. Zapraszamy na film. Odcinek jest sponsorowany. Zmierzymy sobie to pudełeczko. Ja użyję miarki w telefonie. Więc tak, jeżeli chodzi o szerokość, to ja już tutaj, zobaczcie, zmierzyłem. Jest 63 cm, wysokość 35 cm i szerokość 38. Takie są wymiary. Zważmy sobie tą paczuszkę. Mam tutaj wagę. Stawiamy. Ściągamy 10,35. Zapakowane w solidne pudełko. Jest naklejka, żeby ostrożnie się z tym obchodzić. No i co? Myślę, że czas otworzyć. Więc co mamy w środku? Lodówka, widzę, już jest zapakowana w styropian, w folię. Także wszystko bezpiecznie dotarło. Wyciągam to wszystko. Mamy, proszę Państwa, rozpakowana lodóweczka i tak sobie ją oglądam dookoła. Wygląda na bardzo solidną. Obudowa jest tutaj wykonana z takiego szarego materiału, taki dosyć chropowaty. Po bokach rączki z jednej, jak i z drugiej strony. Mamy wagę. Postawmy sobie ją na wadze. Ściągamy 8,95. A jeżeli chodzi o wymiary samej lodówki bez opakowania, to już mierzymy. Długość 56 cm i szerokość 30 cm. Wysokość od dołu do końca obudowy około 30 cm. No to czas na pierwsze otwarcie. Jest taki jakby klik. Otwieramy lodóweczkę. Tutaj jest jakieś pudełeczko, a w pudełeczku zapewne kable. Tak jest. Więc możemy ją podłączyć do zwykłego gniazdka 230V. No i mamy drugi kabel, którym podłączymy sobie tą lodówkę pod gniazdko 12V w aucie. Dodam, że również działa na 24. Tak wyglądają parametry, jeżeli chodzi o zużycie prądu, a tak wygląda głośność tej lodówki. No i dodatkowo jakaś instrukcja obsługi. Po otworzeniu instrukcji od razu zobaczymy, że możemy sobie pobrać aplikację na telefon, dzięki której możemy dokładnie kontrolować parametry w tej lodówce. A na aplikacji możemy sobie sprawdzić temperaturę aktualną, jaka jest teraz w tej lodówce. Możemy sobie sprawdzić aktualny woltaż, czyli jeżeli chodzi na 12V, widzimy po prostu, ile dokładnie w tej chwili mamy napięcie na akumulatorze. Za daną temperaturę możemy sobie wybrać też tryb, jaki chcemy używać, a posiada ona taki tryb zabezpieczenia akumulatora, o którym zaraz powiem więcej. Możemy też wybrać sobie zabezpieczenie, czyli możemy zablokować wszystkie tutaj zmiany na tym panelu. No i też możemy sobie zmienić temperaturę, jeżeli chodzi o stopnie Celsjusza lub Fahrenheity. Omówię dokładnie
co tutaj się znajduje. Czyli tak, panel sterujący, na którym mamy przyciski plus minus, włączanie i sterowanie trybem ochrony akumulatora. Tutaj mamy gniazdko USB, bardzo fajna sprawa. Możemy podłączyć na przykład telefon. No i kratki wentylacyjne, pod którymi jest kompresor. A jeszcze po dokładnym przeczytaniu tej instrukcji muszę dodać, że zakres temperatur, które możemy ustawić, to jest od plus 20 do minus 20, także spory zakres. A producent zapewnia nas, że w tej lodówce możemy pomieścić 30 puszek o pojemności 330 ml, 15 butelek napojów 550 ml, 9 sztuk butelek np. czerwonego wina. Jeżeli chodzi o tryb ochrony akumulatora, to możemy sobie wybrać tutaj 3 opcje. Jest opcja High, Medium i Low. Tutaj w instrukcji widzimy dokładne parametry. No i tutaj chodzi o to, że przy 12 V możemy zauważyć, kiedy ta lodówka ma się wyłączyć. Jeżeli ustawimy sobie tryb ochrony akumulatora High, no to lodówka się wyłączy przy 11,1 V, a włączy się, jeżeli akumulator będzie z powrotem naładowany do 12,4. Jeżeli chodzi o techniczne parametry, lodówka jest 45W. Z tyłu możemy zobaczyć, że przy zasilaniu 12 V tutaj mamy 5 A i przy 24 V mamy 2,5 A. I to co? Myślę, że czas na pierwsze uruchomienie. Zaczynamy od 12 V. Jest też czujnik temperatury, który umieścimy w środku i sprawdzimy, w jakim czasie ta lodówka nam schłodzi. Do tego użyjemy jakieś napoje, zapakujemy ją i będziemy testować. Ale na początek uruchommy i zobaczmy, jak steruje się tym panelem. Lodówka posiada certyfikat CE. Można w niej przechowywać wiele napojów, warzyw, owoców. No to zaczynamy. Kabelek na 12 V. Podłączamy z tyłu w ten sposób. Następna zaleta, że ten kabel jest bardzo długi. Myślę, że 3 metry spokojnie. Proszę bardzo. Jest włączona. Uruchamiamy. No i proszę bardzo. 18 stopni. Słyszę, że kompresor się uruchomił, ale dosyć cichutko. Na akumulatorze 12,6, 18 stopni w środku. Teraz tak, możemy tutaj, widzę, sobie zmienić. Zadana temperatura. Czyli mamy tak, do 20 na plusie, tak jak mówiłem wcześniej, i schodzimy na minus, do minus 20 zapewne. Tak? Tak, dalej już się nie da dojść. Ustawmy na razie sobie tą lodóweczkę na 5 stopni na plusie. Tak będziemy chcieli ją uruchomić. Widzę, że tutaj jest symbol Bluetooth. W tym miejscu ustawiamy sobie tryb tej lodówki. Możemy ustawić tryb Eco lub tryb Max. Widzę, że w tej chwili jest też ustawiony średni poziom ochrony akumulatora. Po przytrzymaniu tego przycisku dłużej możemy sobie wybrać, no weźmy sobie na medium, tak jak było. Otwórzmy, zobaczmy, jak ta lodówka wygląda po włączeniu. Słychać ten kompresor, ale nie jest to jakiś głośny dźwięk. Także zamknijmy i ściągamy aplikację. Ale żeby pomiary były miarodajne, to na razie jeszcze nie będziemy je schładzać do żądanej temperatury. Ściągniemy aplikację, ustawimy wszystko i wtedy ja ją zapakuję jakimiś różnymi napojami i zobaczymy, jak długo potrwa do schłodzenia tej lodóweczki do 5 stopni i do minus 20. Skanujemy ten kod. Open, już mamy aplikację. Zacznij skanować lodówkę. O, jest. Coś się pokazało. Naciśnij przycisk ustawień na panelu lodówki. Nacisnąłem. Jest. No, bardzo szybko się połączyło. Widzimy w tej chwili, że zadana temperatura na lodówce to jest 5 stopni. Napięcie 12,6 V. Obecna temperatura 21 V. Tutaj mamy fajnie, możemy szybko sobie regulować zakres zadanych temperatur. No ale czy podróże, czy karawaning, wszystko wiąże się też z jakimś grillowaniem. Piękna pogoda, wiosna nadeszła. Ta lodówka idealnie sprawdzi się też
podczas biesiadowania i podczas grillowania. Stawiacie sobie ją gdzieś obok, podłączacie sobie do prądu i macie cały czas jakieś chłodne napoje lub przekąski. Także pod tym względem idealna sprawa. A jeżeli chcecie większą lodówkę, to na stronie producenta znajdziecie bardzo dużo różnych innych pojemności, także do wyboru, do koloru. Lodówka jest bardzo poręczna, także oprócz karawaningu idealnie sprawdzi się też w samochodzie osobowym. Zobaczcie, jak niewiele miejsca zajmuje ta 20-litrowa lodóweczka, także bardzo fajne rozwiązanie. Gniazdko 12V większość z Was ma, więc wystarczy podłączyć. No i to zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora pomoże Wam zachować taką czujność, bo nawet jak go zostawicie sobie gdzieś na zewnątrz, no to lodówka sama czuwa nad tym, żeby Wam akumulatora nie rozładować do zera. A mamy dzisiaj bardzo dobre warunki do testowania tej lodówki. W kamperze na tą chwilę jest 25 stopni, ten żółty wskaźnik. Także jest cieplutko, jest wiosna, mamy fajną pogodę. Damy też czujnik do środka, będziemy wiedzieć, ile stopni mamy w środku i jak szybko też schłodzi się ta lodówka. Przyniosłem trochę wody, trochę napojów. Wszystkie te napoje mają temperaturę pokojową, czyli około 25 stopni na tą chwilę. Także czas pakowania. Jestem w szoku, ile tutaj napoi weszło. Czyli tak, dałem dwie duże butelki wody, no i dodatkowo weszło 6 puszek takiej coli, 6 puszek takich napojów i 2 te pomarańczowe. Także no co, uruchamiamy. Temperatura w środku, czyli czujnik pierwszy, to jest 24 stopnie. Temperatura w kamperze w tej chwili 25 stopni. Zamykamy, uruchamiamy. Jest godzina 13:12, lodówka się uruchomiła. No schódźmy do 2 stopni. O, ustawmy ją na 2 stopnie. Jest ustawiona w trybie maksymalnym w tej chwili. W środku 24 stopnie. Zabezpieczenie H, czyli jest najwyższe zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora. Podziałka, akumulator naładowany. Ustawiona temperatura 2 stopnie. 100% naładowania baterii, 12,3 V. Obecna temperatura 23 stopnie w lodówce. Coś tu się zmienia. Sensor 1 jest w lodówce, tutaj jest temperatura zewnętrzna. Na razie nic takiego się nie dzieje. Przyjdziemy za pół godziny. Także ustawiam minutnik na 30 minut. Czas start. 13:49, minęło pół godziny, nawet troszeczkę więcej. Co się dzieje? Według panela na lodówce mamy 8 stopni. Nasz czujnik cały czas pokazuje 24 stopnie, w kamperze jest 25, więc czujnik jest na samym dole. Te wszystkie napoje miały temperaturę pokojową. Więc co? Idziemy do domu i przyjdziemy za następne pół godziny. No i jest godzina 14:37. Na lodóweczce jest już 4 stopnie. Wewnątrz lodówki około 17. Dlatego, że te napoje były ciepłe, ale tak jak mówię, no, lodówka teoretycznie już jest schłodzona. A jeżeli chodzi o dźwięki, no to troszeczkę słychać ten kompresor. Nie jest to jakoś bardzo uciążliwe. Lodówka sama w sobie się nie nagrzewa. Tutaj wszędzie jest no, takie delikatne ciepłe, ale to nie jest jakieś gorące. Myślę, że taka temperatura pokojowa. Tak teraz obserwuję, że ta temperatura tak waha się między 4 a 3 stopnie, ale to dlatego, że są te ciepłe napoje, znaczy ciepłe, już nie są ciepłe. Musi troszeczkę potrwać, żeby to schłodzić. Producent zapewnia, że pusta lodówka schłodzi się do takiej właśnie temperatury około 4-5 stopni w 15 minut. No i tak prawdopodobnie będzie. 2 godziny od uruchomienia naszej lodówki. Takie są oto wyniki. Na lodówce dokładnie 3 stopnie. Cały czas próbuję zbić do 2, tak jak jest ustawione. A tutaj spada 14,4 stopnie. Dodam, że czujnik nasz zewnętrzny jest wsadzony na sam spód i przykryty napojami, które włożyliśmy i on miały temperaturę pokojową. Trzeba dodać, że jeżeli osiągnie ustawioną temperaturę, to się wyłącza, także później już nie będzie ciągnęła aż tyle prądu. A jeszcze jest jeden test, który chciałbym zrobić. W międzyczasie, jak ta lodówka schładza, zamykam okno i zrobimy pomiar decybeli. Czyli tak 46-47 decybeli mniej więcej się waha, także to jest zaliczony. No i godzina 18, 3 stopnie. Przed chwilą były 3 stopnie, była lodówka wyłączona. Właśnie przed chwilą wskoczyło na 4 i się włączyła. A napoje cały czas się chłodzą, 9,5 stopnia tam na samym dole. Także widzicie, no troszeczkę trzeba, żeby te napoje schłodzić, ale tak jak mówiłem, one wszystkie były w temperaturze pokojowej, więc
Myślę, że i tak jest bardzo dobry wynik. Spróbujemy oczywiście, jak szybko ona się schłodzi na pusto. Na pewno to będzie dużo szybciej. Godzina 19:19. W lodóweczce 2 stopnie, przed chwilą było 1. W ogóle już teraz nie chodzi, tylko jakby na podtrzymaniu sobie trzyma. W lodówce 7 stopni. Jeżeli chodzi o akumulator, to bardzo dobrze, no praktycznie znikome zużycie, na tą chwilę jest 12,7. Słońce już zaszło, więc solary nie ładują go, ale pokrywa się to też z tym wskaźnikiem, co jest tu pokazuje 12,6 V. Ja zostawię tą lodówkę na noc, niech ona sobie tak chodzi, a jutro zrobimy test na pustej lodówce. Zobaczymy, jak szybko schłodzi do 2 stopni i jak szybko schłodzi do -20. Także zapraszam na dalszą część odcinka. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym dniu. Właśnie przyszedłem rano, lodóweczka sobie pracowała całą noc. No i powiem Wam, jestem w szoku, bo pomimo tego, że było ustawione na 2 stopnie, w środku z pełnymi napojami jest już 0,2 stopnia. Jest temperatura ustabilizowana, bo tu mamy taką strzałeczkę. Najcięższy test zdany. Jeżeli chodzi o baterię w kamperze, na tą chwilę pokazuje 13,0 V, także full naładowana. Fakt, że troszkę świeci teraz słońce i solar doładowuje, ale mimo wszystko 13 V. Naprawdę mało prądu wzięła ta lodówka, a zobaczmy do środka, zimniutko. Także zobaczcie, czujnik był położony tu, sam środek tego wszystkiego, także to jest realna temperatura. A dzisiaj kolejny ciężki test. Spróbuję teraz zamrozić tą lodówkę. Przyniosę w tacce wodę i spróbujemy zamrozić to na kostki lodu. Słuchajcie, trzeba wziąć pod uwagę to, że ta lodówka jest budżetowa, także nie ma co oczekiwać od niej, że to wszystko będzie się działo rach, ciach i będą chłodne napoje. Ale mimo wszystko robi swoją robotę. Za tą cenę jak najbardziej ja jestem zadowolony. Teraz chwilę była otworzona, temperatura wskoczyła na 4 stopnie i już się włączyła. Automatycznie spadło też napięcie na akumulatorze. No i temperatura troszkę delikatnie wzrosła. Ale tak jak mówię, spokojnie ta lodówka daje radę. Akumulatora nie rozładowuje tak szybko. No jestem w szoku. Myślałem, że będę musiał ją odłączać. A przy tak małym solarze, jak mamy 150 W na tą chwilę spokojnie, myślę, że mogłaby chodzić cały czas. To wszystko było w lodówce. Czyli tyle puszek napoi i 2 duże wody. Także no dosyć pojemna. Mamy tackę, nalejemy wodę, spróbujemy ją zamrozić. Czyli tak, w tej chwili 3 stopnie w lodóweczce. Realna temperatura 1 stopień. Godzina 8:54. Pełna tacka wody. I na aplikacji ustawimy temperaturę na, no przypuśćmy, -15, tak? O. Od razu się zmieniło na lodówce i działamy. Momentalnie już temperatura spada poniżej zera, -1. 12,3 V na baterii. Ta lodówka pobiera tylko 45 W, więc no jest bardzo oszczędna. Minęło dokładnie pół godziny, 29 minut zostało. Na czujniku już jest -8, a lodówka pokazuje już -16, także ona już jest zamrożona. Pół godziny wystarczyło, nawet niecałe, żeby osiągnęła swoją temperaturę. Kompresor już jest wyłączony, już nie pobiera prądu. W środku jest ujemna temperatura. Jeszcze nie otwieram, bo na pewno lód się jeszcze nie zrobił, ale jestem w szoku. Bardzo szybko to poszło. 9:56, proszę Państwa, minęła godzinka i zobaczcie, -15 stopni pokazuje nam lodóweczka. Realna temperatura -10,5. Także no bardzo szybko chłodzi. Zobaczmy do środka, jak tam lód po godzinie. Czy są już jakieś oznaki gęstnięcia? No już pomalutku zaczyna łapać. I 10:29. Kolejne pół godziny, czyli w sumie już 1,5 godziny nam minęło. Zobaczcie, -10 stopni. Fizyczna temperatura -13. Jak tam nasze kostki lodu? Można powiedzieć, że już praktycznie gotowe. 10:59, więc troszeczkę ponad 2 godziny minęło. W lodówce fizycznie -10 stopni, a na wyświetlaczu -12. Zajrzyjmy do lodu. Lód już tak jest, zamrożony. Można powiedzieć, że 2 godziny i już jest zamrożone. Tu wszędzie na lodówce jest taki fajny szron. No widzę, że mrozi. Bardzo dobrze mrozi. To test zakończony. Ja teraz wyłączę tą lodówkę. Bym chciał, żeby ona osiągnęła znowu temperaturę taką pokojową
i jeszcze będę chciał sprawdzić, jak szybko ona osiągnie te 2-3 stopnie w lodówce na pusto. 15:33, włączamy, 27 stopni, w kamperze 29. Ustawmy sobie na początek na 5 stopni. Zobaczymy do 5 stopni, jak długo to potrwa. Czyli co? 16:05, lodówka schłodzona. 16:06, włączamy sobie minus 18 i zobaczymy, ile potrwa schłodzenie z 4 do minus 18. 16:22, kolejne 15 minut, z 4 stopni na plusie schłodzone do minus 10. 16:39, kolejne 15 minut, czyli już możemy powiedzieć po pół godziny. Od 4 stopni jest minus 16 na wyświetlaczu. Jeżeli chodzi o baterię w kamperze, cały czas 13V, praktycznie w ogóle nie zużyta. No wiadomo, teraz jeszcze trochę pracuje solar, więc doładowywuję. 16:54, minus 17 stopni i właśnie wskoczyło minus 18 i się wyłączyła. A jeszcze nie sprawdzałem tego, bo zobaczcie, jaka super opcja. Z przodu mam jedno gniazdko na 12V tam i nie mam gdzie podłączyć kabla. Albo nawet jeżeli jesteście podłączeni tą lodówką na 230V, czy w domu, czy gdzieś na kempingu, można sobie podłączyć USB, no i podładować telefon. Zaraz zobaczymy, czy to działa. O, tutaj udało się włożyć. No i podpinamy do telefonu. Jest, proszę Państwa, ładuje. Także ja wyłączam lodówkę z zasilania na 12V. Niech ona się ociepli i zrobimy jeszcze jeden ostatni test na 230V. Zobaczymy od takiej temperatury pokojowej, ile schłodzi do minus 18 stopni na 230V. 230V już mamy podłączone. Jeżeli chodzi o czujnik, jest tu. W lodówce mamy 20 stopni, na zewnątrz 22. Uruchamiamy sobie lodóweczkę i ustawiamy minus 18 stopni. Wystartowała, godzina 18:11. Pierwsze 15 minut minęło, 18:27. Na lodóweczce 6 stopni, 18:42. Po pół godziny lodówka nam pokazuje minus 15 stopni. Rzeczywiście mamy 3,4 na samym dnie. 18:57, czyli 45 minut minęło. 45 minut minęło, czyli w lodówce pokazuje nam 16 na minusie, a rzeczywiście jest minus 3, minus 4 stopnie. No to zróbmy jeszcze do godzinki. 19:12, proszę Państwa, godzina minęła i tak to wygląda. Minus 18 na lodówce, czyli tak jak zadaliśmy, minus 7, prawie minus 8 w środku, a na zewnątrz dodam, że jest 20 stopni. Teraz troszeczkę jeszcze ją pomierzę i zmierzymy w środku, jakie ona ma wymiary. Długość 35 cm, szerokość 24 i głębokość 19 cm. I tutaj jest jeszcze głęboka ta pokrywka na 6,5 cm. Jeżeli chodzi o długość kabla tego 12V, to wychodzi 340 cm. Na 230V już jest krócej troszeczkę. Tam jest kabel przyłączony takim wejściem do zasilacza i naciągamy i tu mamy 217 cm. Także koniec testów naszej lodówki. Takie podsumowanie. Jakość mrożenia jest zadowalająca. Myślę, że na tą cenę naprawdę robi robotę ta lodówka. 20 litrów lekka, posiada gniazdo USB, dzięki któremu sobie naładujecie telefon, na przykład tak jak teraz, nie macie ładowarki, jest tylko lodówka, podpinacie, ładujecie. Temperatura chłodzenia bardzo fajna, dosyć szybko to działa. Najważniejsze jest energooszczędna. 45 W tylko pobiera, także moim zdaniem rewelacja. W opisie macie link. Jeżeli chcecie skorzystać, możecie spokojnie sobie tą lodówkę zamówić. Jest też 5% rabatu z takim kodem, także zapraszam. Ja żegnam się, mam nadzieję, że test Wam się podobał. Jeżeli są jakieś pytania, dajcie znać w komentarzach i widzimy się w następnych filmach. Na razie, cześć!